Siema widzowie, oglądamy sobie nowy filmik z Dawn of War 4, gdzie pokażą jakieś nowe rzeczy o walce, a głównie o animacjach. How much effort all of this would take. You know, we were all knowing that we are biting off more than we could chew. Że mają wrócić do korzeni, z tego co rozumiem, Dawn of War 1 i mają być animacje, ale jeszcze lepiej dopracowane. Warhammer 40K guys I have sitting just off to the right side of my desk right now. There's always been one thing they can't do that an RTS like Dawn of War 4 can. Moving and fighting and kicking the crap out of each other realistically. No. Sure, I can smash them together and make cool sound effects, but that can ruin the paint job and it wouldn't really cut it for Figurki, prawda? No każdy to zna. To się boi, bawi figurka. Series known for its brutal kill animations and intense battlefield atmosphere. We got a chance to chat with Thomas Derksen, animation director on Dawn of War 4, about how King Art Games is taking the animations for the characters in this universe that we love to the next level. Więc chodzi tutaj o animację nie tylko wykończenia, tak jak je znamy, wiecie, ten sync kille, ale również zwyczajnej walki. I to jest w ogóle jakaś niby nowość w RTS-ach. I zobaczmy, o co chodzi. Śmiesznie to wygląda w 60 So the FPS-ach. first memory that I have from the game was... So I didn't know anything about this. Like, I have no idea what Dawn of War, who Games Workshop was, anything. I just got my hands on a Dawn of War 1 game. The first thing that I saw and that I did different than most other RTS was I had a squad of guys there. And I could equip them with range of weapons. I could Wyposażanie ich. upgrade them. I could add a sergeant and everything, right? Like it just felt like I cared so much more about these guys on the battlefield. They're fighting it out. I didn't want to have them killed or get them killed, and I think that's what really sold me on the whole. To dosyć personalne rzeczy, ale no nie da się ukryć, że wyposażanie jednostek w sprzęt było fajne. One of the orcs and then crushing him in his hand. This is just nothing. No i animacje. Any game before. I think it was spectacular to see all of No było to this, wyjątkowe na the swój stuff back sposób then na that you pewno. only ever imagine in your head really play out in real time during the game in a way spectacular way. Like this was just awesome. Synced kill animations have been around since the beginning of the series. But with Dawn of War 4, King Art wanted to take things even a step further. No właśnie, krok Anytime dalej. two units engage in melee, animations can be created procedurally based on their relative heights, weights, and strengths. So it's not just the fatal finishers, but every tense exchange of blows. I think this is one of the main things that kept us busy around here. It was what we call the combat director. The combat director does something Będzie dziś very unique. powtórka, dzisiaj już bez powtórek. W przyszłym tygodniu zrobimy live powtórkowy, to można się zgłaszać. What we did is we tried to expand on that and instead have synced combat really. So every action that you see in the game really has a counterpart. So you always see guys fighting it out between themselves. I don't think really any RTS has done anything like this in the past. And that's no simple feat when 40K features everything from tiny goblin-like Gretchens up to towering Astartes No, dreadnoughts. brzmi to niesamowicie, But nie? King Art is aiming for a system that Że can tak pewnie even pod koniec generate filmiku synced powiem, co o tym brawls myślę, between ale some very mismatched opponents. ze słów Regarding the size differences, potencjał. we call it power levels really. There's a lot of overlap between certain power levels, but not all of them. So a Gretchen will never be able to fight a Dreadnought, for example, the same way that another Dreadnought does, right? So you have to find actions that fit both sizes, or rather, like I think we have 4 power levels in total. So 4 really poziomy there's mocy. a lot of overlap between certain units, but not all of them. So there's a range of actions that only Dreadnoughts versus other Dreadnoughts, or in some cases versus Terminators. So there's a range of actions that only a Terminator can use against other Terminators, for example. But some of them we will be able to combine with, say, a Dreadnought or a Death Dread or something, right? But Gretchens then have their own unique action sets where they would then match up against all the smaller Panie te ones. ci orkowie, nie? Tak wskakują właśnie jakby na tego dreadnoughta. Sometimes the occasional orc, but most of the time they stick to themselves and are more or less only thrown around by the big guys. Dreadnoughts and tanks are one thing, but with the storied Dark Angels chapter arriving to reinforce the beleaguered Blood Ravens, we'll be seeing another RTS first in Dawn of War 4 with the appearance of an actual Space Marine Primarch on the battlefield. Lionel Johnson, recently awakened from an epic power nap, will make an appearance in the campaign mode. And animating such a living legend is a task King Art is taking seriously.
Będziemy miał already specjalne Space Marines animacje? are hard to get right. From the perspective of an RTS, if you don't think about it, they don't look much bigger than humans. So you have to convey a whole lot more than you would for normal humans. And now the Primarch is on a whole different level again. And also he has his own certain characteristics. He's kind of has a very wild fighting style. In addition to everything that we have seen so far on the Space Marines. So I think getting that right, this was just Fajnie te przejście a są, nie? lot of Fajnie challenges zrobione. all at the same time, really. Jakby sam w sobie And ten it's not trailer, czy just jakby the pogadanka. scale of the units that are creating new challenges this time around. The battles in Dawn of War 4 can get bigger than anything we've seen in the To series na pewno. previously. And for Może those być. battlefields to stay readable, the animation system needs to adapt. Yeah, we are a bit more zoomed out in our game, right? We want to show more units on the battlefield at the same time. So what we had to do that was a little bit different to what Dawn of War 1 did is we had to introduce a bit more movement throughout all these actions. These combatants, they were dragging one another along to fight it out on the ground sometimes. As a player, you require a better read on the silhouette to really understand what's going on from the corner of your eye, kind of. Despite what you may have heard, though, in the grim darkness of the far future, there is a bit more than only war. I mean, you also need to build stuff that enables you to do more war. And even in constructing an outpost, Dawn of War 4 includes a lot of faction-specific personality. The orcs, for example, actually drop most of their buildings to by się from spodziewał, space prawda? in the form of a big Frakcje się różnią. pile of Wow. junk that somehow organizes itself into something functional. What we really did, we knew that we wanted to have this look like a bunch of junk, really, right? Like junk being dropped from orbit. And I think we just went ahead with the physicality behind, okay, how would it look like if we dropped a rock from orbit? Like, what's the Jakby to speed, było nasrać z orbity. weight that we want to convey? And then Musimy we to just let zbadać. it go and see where we ended up. Tweaked it a little bit here and there, and I was like, yeah, I think this looks scrappy enough now, so let's use it. I think starting with orcs set us up to explore certain areas that we didn't fully or couldn't fully commit to with the orcs. So, for example, for the orcs, it needed to feel scrappy, and so weight was kind of a different concern than for Space Marines, for example. So the orc stuff is just dropped from the sky, but the Space Marine stuff, it was dropped there with intention, and like with bad intentions, and we could expand a bit on that idea, right? And for other factions, it was more. For the Ethnic, for example, wanted to click everything into place a little bit more neatly, for example. Something is the exact opposite from what orcs do. So I think orcs pretty much like provided us with a good enough baseline to expand into certain other areas that interested us. Needless to say, bringing the 40k universe to life in an RTS is always going to be a monumental task. But for these devs, seeing intricate and interesting moments emerge through this new animation system has given them something to get excited about. Yeah, so we had an immense task ahead of us back then. I don't think anyone really realized in the team how much effort all of this would take. You know, we were Też all mi się knowing wydaje, that że we z were, taką liczbą jednostek to jest biting off more than we could chew, bardzo ambitne back zadanie. then, but it was on a whole different level. What I find spectacular, and it only hit me recently, was I was just watching a scene of Blade Guards fighting it out with a Ja bunch wiem, of że to orcs. twórcy You saw jest the tak, Blade Guard apparently wiem. noticing someone approaching from behind and killing them. Other orcs attacking from the sides, killing them too. These guys on the battlefield, they start to be aware of their surroundings, and you start to see intelligence play out. I hope that players can find these little moments and appreciate them as much as we do here. If you want to hear more from the devs of Dawn of War 4, check out our interview with the creative leads. Then keep an eye out for even more Dawn of War 4, including some hands-on with the Orc campaign, all month as part of IGN First. And for everything else in the world of games, keep it right here on IGN. No, dobra, czyli tak, będziemy jakieś dodatkowe rzeczy o orkach, bardzo chętnie będziemy je sobie też sprawdzać. Tam był niby wcześniej jakiś wywiad z devsami, ale to było takie trochę długie, takie trochę bardziej przegadane. Tu było właśnie fajnie, dosyć krótko, ale zwięźle powiedziane co i jak. Więc no największy temat, czyli właśnie animacje. Synkile wracają, jak i również nowość, która w ogóle jakby nigdy nie została prawdopodobnie widziana w RTX-ach, przynajmniej ich zdaniem. Ja musiałem trochę się namyśleć, czy to jest taka jakby totalnie prawda. Pewnie nie do końca prawda, ale no trzeba by mieć jakieś na to dowody, że to jest jakby pierwszy RTS, który bawi się, że nawet walka zwyczajna jest taka jakby totalnie do siebie dopasowana. Powiedzmy, że może w Total Warze, prawda, tak jak te ludziki tam ze sobą walczą, to też jest jakby oni tam są ze sobą spięci w jakiejś tam animacji, przynajmniej przez jakiś czas, albo co jakiś czas.
ale też nie zawsze, chyba odchodzą w ogóle od tego, a tutaj właśnie to jest jakby totalnie nowy poziom wskakuje, więc okej, można powiedzieć, że spoko. Natomiast to, co chcę tutaj na pewno poruszyć dwa elementy. Po pierwsze, cieszę się osobiście, że sync kille wracają. Wydaje mi się, że jest to takie jakby część identyfikacji tej serii od Dawn of War 1, Dawn of War 2 to miał, Dawn of War 3 tego nie miał i to się bardzo nie podobało. Natomiast tutaj to wraca i bardzo się cieszę właśnie, że najczęściej, bo pewnie nie zawsze, ale wykończenia wroga będą właśnie ze specjalną animacją danej jednostki, że coś mu tam zrobi, prawda? Karabin w pupę wsadzi, mieczy gdzieś tam w pół go przetnie, coś tam się fajnego stanie z tą jednostką. Oczywiście niesie to ze sobą zagrożenia, którego nie można tego zignorować, prawda? Nie można ukrywać, że tego problemu nie ma, czyli zawsze w RTS-ie responsywność jednostek, ja uważam, że jest bardzo, bardzo ważna. A kiedy mamy sync kille, no to oczywiście ta responsywność jest w pewnym sensie ograniczona. Wyobraźmy sobie oczywiście najprostszy przykład, czyli jakby zabijamy jakąś jednostkę wroga i raz się odpali animacja i będzie, że na przykład jakiś tam ludzik wskakuje mieczem, uderza robocika i on tam musi paść powiedzmy w 3 sekundy, ale nagle ktoś nas atakuje i chcemy szybko wycofać tę jednostkę. Klikamy, spamujemy to R i ta właśnie, co się wtedy dzieje z tą jednostką? Czy ona ucieka? Czy część oddziału ucieka? Czy jeśli zostanie ostatni gościu w oddziałku, który go bije tym mieczykiem, właśnie to on nie może uciec, bo ma animację? To są zawsze niestety te rozkminy, które no uważam, trzeba je poruszyć. Nie chcę powiedzieć, że to dobrze, czy to źle, czy takie problemy faktycznie będą, ale no na pewno są to potencjalne problemy, więc jakby wydaje mi się, że nie ma sensu jakby unikać tego tematu, że nie, wszystko będzie dobrze. No nie, uważam, że może się to źle skończyć. Właśnie, bo może być sytuacja, w której nie będzie tej animacji, nie, i nasz oddział rozwali wrogi ten pojazd czy cokolwiek i ucieka. I wszyscy się cieszą, fajnie, responsywna, kliknęliśmy ucieczkę, on ucieka. A nagle dosłownie ta sama sytuacja, ale RNG właśnie wylosowało, że musimy go zabić animacją, chcemy uciec i nagle, no właśnie, ten oddział część się wycofa, część zostanie i bije animacją i wtedy ktoś inny może go rozstrzelać. To są te najczęstsze takie jakby pytania, które ja lubię zadać na ten temat. Natomiast co do samej w sobie tej synchronicznej walki, wygląda to właśnie jako ciekawy pomysł, tak jakby na większą skalę, tak jak powiedzieli, fajnie, że te jednostki są podzielone na poziomy mocy, czyli jest to powiedzmy w miarę jakby przemyślane, nie, że tam, nie wiem, ten goblin mały, czy ktoś tam, pentak chyba się to nazywało po polsku w uniwersum Dawn of War'a, tak to przetłumaczyli, że nie może mieć jakichś tam tych samych animacji co Terminator, czy jakaś tam większa jednostka poziomu mocy 4, nie jakiś pewnie kolos, czy jakaś super machina bojowa. Więc to jest jak najbardziej spoko. Część oczywiście jednostek pewnie właśnie dzieli te animacje, powiedzmy jakieś tam orkowie walczący w mele, te słabsze jednostki pewnie mają te podobne, że tam wskakują i jakoś biją, to nie jest aż tak ważne, jakby jaka to jednostka, proste, czy sensowne byłoby wykonanie przez nich tej animacji, tak, no to spoko bierzemy, to więc jak najbardziej git. Ale właśnie znowu dochodzi ten problem tej responsywności, nie, że ta walka nagle jest i teraz jakby... Powiedzmy, że jest właśnie tak, jak tu widzimy, nie? Dreadnought kontra banda chyba rębaczy, czy jakichś tam chłopaków, czy coś takiego, nie? Że oni walczą w mele po prostu. I nagle znowu, oni wskakują na tego Dreadnoughta, na przykład go biją, gdzieś tam, widzicie, na rączkę, na nóżkę mu wskoczą i znowu chcemy ich szybko wycofać i co wtedy? Oni tak jakby zejdą płasko, odskoczą i zaczną uciekać? No właśnie, to jest te pytanie, które prawdopodobnie zostanie dopiero odpowiedziane tak naprawdę, kiedy da się już, kiedy będzie można w to zagrać. Ale no jednak właśnie takie te potencjalne zagrożenia wydaje mi się, że jak najbardziej są. Trzeba o nich powiedzieć, ale czy one jakby będą krytyczne, czy będą przyjemne, nieprzyjemne, czy coś w tym stylu, no to już raczej bliżej premiery się pewnie o tym przekonamy. Ale powiedzmy, że jakby ambicje twórców fajnie widzieć, że właśnie są na tyle ambitni, że chcą coś takiego wprowadzić, coś świeżego, coś nowego. Więc jakby ja to jak najbardziej tutaj kibicuję, cieszę się, że wracają sync kille. Wydaje mi się właśnie, mimo że jakby czasami sprawiały problemy, to raczej nie na tyle duże, żeby ich jakby kompletnie nie było. Brakowało ich w Dawn of War 3, a tutaj jednak wracają, więc bardzo, bardzo fajnie. Więc no kurczę, spoko informacja. Wydaje mi się, że wzięli bardzo ambitny projekt na plecy, żeby zaprogramować to dla tylu jednostek, zwłaszcza, że wyobraźcie sobie, że na przykład będą jakieś DLC-ki, będą dodatkowe frakcje, dodatkowe właśnie jakby może nawet kolejny poziom jednostki jakiś jeszcze bardziej epicki, więc to wszystko będzie coraz bardziej skomplikowane dla nich, żeby to ogarnęli, ale właśnie widać to, że nie są jakby totalnie głupi, że to podzielili na te poziomy mocy, czyli nawet jakby przy przyszłości wbił na przykład chaos, no to wtedy oni też pewnie będą podzieleni pod te poziomy i tam no na pewno jakieś nowe animacje trzeba będzie dla nich tam zrobić, bo no, pewnie zakładam, że pewnie będą jakieś pomioty chaosu, tak samo mogą wskoczyć jak orkowie, nie na Dreadnoughta i to będzie ta sama animacja, ale jakby pasuje, więc myślę, że właśnie oni pod takim kątem to celują. No ale fajny filmik ogólnie właśnie też jeszcze na koniec chcę ich pochwalić, że spoko zrobione, bardzo przejrzyście, bardzo skoncentrowany właśnie ładunek informacji, ładne przejścia, ładnie też zrobione, trochę gameplayu pokazali, trochę tego, trochę nawet za kulis, nie, tutaj właśnie jak robią, tak jak tu właśnie Brumbar napisał, nie, w Unity czy coś, widzieliśmy kilka tych animacji, jak to tam gdzieś wygląda od kuchni, więc jak najbardziej
uważam, że wszystko spoko. Może jeszcze ta skala, to jest takie trochę przerażające, że jakby właśnie oni mówią, że tych jednostek może dużo być. Jedni się cieszą, drudzy smucą. Ja się po prostu zwyczajnie boję, że ta gra może być jakby albo nieczytelna, albo nietaktyczna przez to, że jednostek jest za dużo i sprowadzicie to na przykład do kliknięcia, wiecie, zaznaczacie bloba, a i w ziemię i oni idą i strzelają i jakby nie możesz dowodzić tyloma jednostkami, bo nie, jako człowiek nie jesteś w stanie. Jakby możesz dowodzić 10 jednostkami, okej, 15 może, ale nie powiedzmy 30. To jest po prostu za duża skala, żeby podejmować sensowne, taktyczne decyzje, rzucić granat, tutaj uciec, tu się przemieścić, tutaj coś. Więc no tego się boję, że to może trochę takie właśnie się zrobić z tego blobfest ostatecznie. I gdzieś tak by ta taktyka zaginie pod przykrywką tego całego bloba. No ale mówię, jestem dobrej wiary, jak najbardziej kibicuję, bardzo czekam na Dawn of War 4, żeby się udało. Śmiesznie też o tej kamerze w sumie powiedzieli, nie? Że ta kamera będzie jakby trochę bardziej oddalona, co jakby właśnie jakby... Mówię, ta czytelność, czy ona będzie czytelna? No niby tutaj wygląda, że czytelne. Czy to jest maksymalne oddalenie, czy jakiś specjalny kąt, ciężko powiedzieć, ale no jednak śmiesznie, że jakby z jednej strony mają te takie jakby dopracowane animacje, nie, te właśnie sync kille, to wszystko, ale z drugiej strony jakby sami wiedzą, że jakby skala jest olbrzymia, będzie dużo jednostek i kamera musi być jeszcze dalej, przez co w sumie tak trudniej docenić te sync kille, mi się wydaje, chyba, że to tak ma być, nie, że jakby gramy, powiedzmy w kampanii, bo tam moje multi to może własnymi zasadami będzie się jakoś bardziej prowadzić, że nie trudniej to docenić, ale nie, widzimy tą całą wielką skalę i może takie mówimy, ciul z tym, nie, se przybliżę i se pooglądam, jak tam się leją chłopaki z bliska, może to na tym ma polegać, właśnie taki czysty fan, zobaczyć jak ta animacja, jak oni się tam leją i to zginie, czy przeżyje, czy coś tam, ja chcę sobie zobaczyć, jak oni sobie walczą, może to taki jest tutaj zamysł, a jak ktoś chce, właśnie też może oddalić sobie, okej, spokojnie tam zarządzać, na tyle, ile się da tym wielkim blobem jednostek. Dobra. Fajne, bardzo fajne pokazanie. Będziemy czekać na kolejne informacje właśnie. Chyba mówią, że o orkach, nie? W trakcie miesiąca mamy dostawać nowe bajory, więc spoko, pozdrawiam.